Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 30 kwietnia 2024 roku. Imieniny obchodzą Afrodyzja, Afrodyzy, Chwalisława, Donat, Eutopiusz, Lila, Maria, Zofia i Jakubina. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 9 stopni, delikatnie słonecznie, natomiast w Gdańsku mamy 15 stopni i również częściowo słonecznie. Cena tokena KNG na teraz to $1,95, cena bitcoina to 63 428 dolarów, obecny numer bloku to 841 471, do halvingu pozostało 208 529 bloków. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 199 odcinek Kwadransa z Kangą. Wiem, że spodziewaliście się dzisiaj, że będzie Sławek, ale niestety zmogła go choroba i odpoczywa, także Sławku, wracaj do zdrowia, w pełni sił. Polska myśl kryptowalutowa potrzebuje Ciebie jak najszybciej. Dajcie nam znać, jak nas słychać, jak nas widać. To jest niezbędne, żeby ten przekaz do Was dotarł. No i teraz, Łukaszu, tradycyjnie pytanie do Ciebie. Ile czasu otwiera się PDF? Nie wiem. Adobe. Dobre. Podoba mi się. No, Łukaszu, sytuacja na rynku, co tam się dzieje, bo tutaj znowu mamy górki, dołki. Takie... No są górki, dołki, mamy całkiem duże zamieszanie, chociaż muszę powiedzieć, że analitycy są w miarę zgodni, mamy dosyć silny taki punkt oporu, niektórzy oczywiście w niego nie wierzą, inni nie wierzą w inne rzeczy, ale na przykład w krasnoludki niektórzy nie wierzą, a tutaj ten punkt oporu jest dosyć dobrze opisany. 59,5, 59,600 to jest ten punkt, co do którego dużo analityków jest zgodnych, że jego przybicie będzie trudne, w sensie zejście poniżej. Tu wygląda na to, że opór jest bardzo silny, no i oczywiście pytanie zawsze, jak bardzo silny, jak dynamicznie, jeżeli zejdziemy do tego poziomu, jak dynamicznie się od niego odbijemy, to będzie świadczyło o tym, czy byki wygrywają, czy jednak niedźwiedzie mają większą siłę. No ale co do zasady, to jednak większość jest analityków zgodna. Jeżeli będzie korekta, to niewielka, właśnie w granicach tych 59,5 tysiąca, a potem widzą już wzrosty. No, tym bardziej, że jednak są ku temu pewne fundamenty, jak choćby otwarcie ETF-ów, ale o tym będziemy pewnie mówili później. Z Ethereum nie jest aż tak różowo. Tutaj jesteśmy znacznie bliżej tego dolnego oporu i mowa o 30 tysiącach 20, 30 tysiącach 50 dolarów jako taki opór, co do którego nie powinniśmy znacząco niżej spaść i podobnie odbicie od tego będzie świadczyło o tym, jak silne wzrosty przed nami. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem kilku analityków, którzy są bardzo rozemocjonowani i twierdzą, że maj to będzie miesiąc zwycięstwa, to będzie maj, który pokaże, jak bardzo Bitcoin może urosnąć. Już nie mówię o tym, że prawie co chwilę widzę, a to sztuczna inteligencja taka, owaka przewidziała, że w maju będą największe wzrosty, no ale ludzie są podekscytowani, to widać, słychać i czuć, więc można wywnioskować, że skoro podatki już zapłacone, no to można zacząć kupować. Nie? No i dzisiaj chyba ogłoszenie ETF-ów hongkongskich. Ruszyły ETF-y hongkongskie, jeszcze wyników nie znamy, natomiast tak, wystartowały, będziemy mogli jutro zobaczyć na podsumowaniu, może dzisiaj w nocy i będziemy wiedzieli, jak
silny to wpływ może wywrzeć na całą społeczność, całą ekonomię Bitcoina i Ethereum. No, z drugiej strony mamy sygnały mówiące o tym, że jednak spotowego ETF-u na Ethereum nie zobaczymy w najbliższych dniach w Stanach Zjednoczonych i nie ma się co łudzić. Tutaj szanse na to, że zostanie zatwierdzone przez SEC spadły znacząco. Wielu analityków, którzy dawali do tej pory takie 50-50, to teraz już spadli z tą pewnością do 20-25%, czyli jednak 3/4 na to, że ETF-y nie zostaną zatwierdzone. Powiedziałbym, że to oznacza, że faktycznie powinniśmy poczekać. Główny powód oczywiście wybory i nie najlepsze odczyty amerykańskiej gospodarki, które sugerują, że będziemy mieli raczej albo niepodnoszone stopy, a może nawet zobaczymy jakieś jeszcze podniesienie, chociaż tutaj analitycy raczej unikają tego stwierdzenia, że będą podniesione stopy. Natomiast już mało kto mówi o obniżaniu. No tutaj a propos tego ETF-a na Etherze, co powiedziałeś, no to tutaj jest jakiś taki newsik, który może mówić o tym, że jednak się pojawi ten ETF. Zawsze. No bo tutaj firma zarządzająca aktywami Franklin Temptation na stronie Depository Trust umieściła ticker Ethereum ETR, Ethereum ETF. No i teraz, czy to zapowiedź tego, czy to przypadkiem się jakiemuś tam stażyście zdarzyło, tak jak kiedyś z Cointelegraphem i z Halvingiem, pamiętasz? No, ostatnio stażyści dosyć często się mylą w tym, co piszą. Teraz jak byliśmy na ostatniej konferencji, ale może dokończmy tego ETF-a. Tak. Jeżeli będzie zatwierdzony, to na pewno będzie duży sukces, natomiast faktycznie zamieszanie wokół Ethereum jest dosyć duże. Tutaj przypomnę, że wiele firm zaangażowanych w Ethereum dostało pozwy. Konsensus dostał Wells Notice, dwie Wells Notice, czyli takie ostrzeżenia albo informacje wstępne o tym, że SEC zamierza ich pozwać. Oczywiście tam zaczęły się działania obronne albo może właśnie nie defensywne, a takie aktywne działania, bo konsensus pozwał SEC, więc ciekawie się robi. No tam dużo by o tym mówić, myślę, że na ten temat można by osobny program poświęcić, ale faktycznie SEC zaczyna być troszeczkę taki na spalonej pozycji, bo był na przykład wyrok sędziego w Stanach Zjednoczonych, który powiedział, że to, że ktoś tworzy oprogramowanie jakieś, to wcale nie powoduje, że ten ktoś, kto tworzy oprogramowanie, jest brokerem, a przypomnijmy, że taki jest pozew SEC. Oni mówią, skoro zrobiliście MetaMaska, to znaczy, że jesteście brokerem i działacie bez licencji. No i w Stanach mamy prawo precedensu, czyli jeżeli jakiś sędzia wyda jakiś wyrok, to jest jakby obowiązujące prawo. No i konsensus powiedział, hej, tu jest taki wyrok, dlaczego ignorujecie wymiar sprawiedliwości? Tam nawet ostre słowa się pojawiły, że jakby SEC ma celowe, świadome działanie mające na celu zniszczenie branży kryptowalutowej w Stanach Zjednoczonych, co tam oczywiście jest budowana narracja związana z tym, że to jest straszne dla gospodarki, że to jest przeciwko Stanom Zjednoczonym, że to jest działanie wykraczające poza ramy, w których ma się poruszać SEC, więc jest tak na ostro. Zobaczymy. Widziałem 2 wywiady z prawnikami, którzy mówili o tym, co tam się dzieje i no, ktoś powie, taka ich rola, że oni mają być tacy bojowi i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że byli naprawdę w wybitnie bojowych nastrojach i w takich raczej, powiedziałbym, idziemy na wojnę totalną, tutaj nie oddamy ani piędzi ziemi, tutaj musi być oczyszczenie pola, bo to, co robi SEC, to jest po prostu coś strasznego i nie pozwólmy na to, żeby SEC niszczył Stany Zjednoczone. Takie tam hasła wręcz się pojawiały. Kto im za to płaci, kto stoi za tymi ludźmi, no takie bardzo mocne słowa. Mam wrażenie, że faktycznie, znaczy ktoś może powiedzieć, okej, dużo gadają, bo mają mało do pokazania, jak ktoś, duże psy nie szczekają, ale no, miałem takie odczucie, że faktycznie SEC tutaj trochę przegiął. SEC przegrał jedną sprawę, taką dosyć istotną, w której prawnicy SEC-a musieli się wręcz nie tylko wycofać, ale zwolnić.
Okej. No, ostatnio widziałem taką listę, tutaj nie potrafię jej teraz znaleźć, nie mam jej pod ręką, właśnie firm kryptowalutowych, z którymi SEC walczy. I to tam lista była chyba z 20 czy 30 projektów kryptowalutowych. Ze wszystkimi, projektów związanych z kryptowalutami, tak? Ze wszystkimi starają się walczyć. Teraz myślę, że jednak główny kierunek to jest patrzenie na to, co się dzieje z ETF-ami. Tam pojawiają się słowa mówiące o tym, że te ETF-y będą dobrą drogą na wejście kapitału chińskiego w Bitcoina, bo jakby wiemy, że zostało to, czy w Chinach nie wolno inwestować bezpośrednio w Bitcoina, ale poprzez ETF-y, czemu nie? Więc kto wie, może to jest ciekawa droga, żeby spory całkiem kapitał chiński wszedł w te ETF-y. No, przyjmijmy, że to jest jeszcze jakiś taki wizerunkowy element. Tak. Nie? Przecież Chinom nie zależy na tym, żeby pokazać, że oni są gorsi od Stanów Zjednoczonych, a ETF-y amerykańskie, mimo że tutaj słyszałem, szczególnie na konferencji, jak z kilkoma osobami rozmawiałem, mówią, o ETF-y teraz mają outflow, czyli wypływa więcej środków z tych wszystkich ETF-ów niż wpływa, no ale to jeden z analityków powiedział, to jest normalne, że wypływa, to było nienormalne, że nie wypływało nic. On mówi, to po prostu było niespotykane w historii, że coś takiego się dzieje, a tutaj proszę, cały czas z BlackRocka jeszcze nigdy nic nie wypłynęło. Co najwyżej było 0. Czyli są cały czas na plusie. Cały czas są na plusie, tak. Najgorszy wynik to było 0. Pozostałe chyba wszystkie już zaliczyły wypływy, ale BlackRock się trzyma. Będzie, no dużo jeszcze może się wydarzyć i jednak ten temat wyborów zaczyna wracać. Nie? Temat wyborów w Stanach Zjednoczonych z wyraźnym takim podkreślaniem, nawet byłem zdziwiony jak bardzo wyraźnie podkreślane jest to, że wygrana Bidena będzie na pewno negatywna dla rynku, że to będzie na pewno coś złego, natomiast wygrana Trumpa będzie pozytywna. Jak będzie? Dla sentymentu. Dla sentymentu tak, ale też spodziewają się, że o ile mówią, Biden na pewno będzie kontynuował aktualną politykę, wręcz dołoży czy doda energii tym wszystkim, którzy są przeciwnikami krypto. Wygrana Trumpa może, nie musi, może spowodować zmianę kierunku. To jest ciekawe. Na dwoje babka wróciła. Na dwoje babka wróciła. Tym bardziej, że znowu mamy wysyp takich wiadomości. Do tej pory zawsze przed hossą to Chiny banowały krypto, tak, ale one już jest zbanowane. No w sumie przed hossą zbanowały. Zbanowały, a teraz ostatnio coraz więcej mówi się o tym, że krypto będzie banowane przez Rosję. I szef Dumy powiedział o tym, że będzie ban na Bitcoina, chociaż tutaj zdania analityków też są podzielone, ponieważ oni mówili wprost, że jakby istnienie Bitcoina zawsze w narracji rosyjskiej było postrzegane jako element walki z dominacją dolara. Więc banowanie Bitcoina nie do końca jest w interesie Rosji. No ale to tutaj ciekawe narracje zaczynają się teraz Tym bardziej, że z blokadami związanymi blokadami przesyłów międzynarodowych środków przez tradycyjny system bankowy, no to chyba oni się trochę wspierali kryptowalutami. Tak, wspierali się, używali. No i muszę powiedzieć, że w wielu wypowiedziach samego Putina, którego możemy, myślę, że nawet nie jednoznacznie, ale możemy jednoznacznie oceniać jako negatywnego, to pewne zrozumienie co do idei krypto jest. Oczywiście on chce to wykorzystać w swojej polityce, w realizacji swoich celów, ale to, co mówił, wskazywało na to, że rozumie samą ideę, a to jest dosyć ciekawe. No tutaj a propos jeszcze ETF-ów samych, no to byliśmy tutaj podczas konferencji Kryptosfery, na której byliśmy w zeszłą sobotę. Bardzo fajna konferencja. Pozdrawiamy zarówno uczestników, jak i organizatorów. Tak, bardzo dobra konferencja. Bardzo fajni ludzie, bardzo fajne rozmowy. No to tam mieliśmy fajną rozmowę też. Sławek odbył z Rafałem Badziakiem na temat tego, jak działają ETF-y. Tak? Bardzo konkretna wypowiedź na ten temat. Samo mięso, bo tutaj nie będę tutaj zdradzał szczegółów, ale naprawdę bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, jak to działa w praktyce, tak? Bo my mamy jakieś takie wyobrażenie, które ja przynajmniej miałem, które dość daleko odbiegało od tego, jak to wygląda na rynku finansowym
w Ameryce po prostu, tak? Tak. Jak to się odbywa? Kiedy będzie publikacja tego nagrania? Myślę, że w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe, zapisywać się, zasubskrybować, dzwoneczek, bo jak tylko się pojawi, to warto obejrzeć, bo będzie to naprawdę ciekawy materiał, szczególnie dla tych, którzy myślą, że rozumieją, jak działają ETF-y, bo to wcale nie jest takie proste. Tam dużo odsłaniamy kuchni, jak są tworzone jednostki, kiedy są kupowane bitcoiny, kiedy sprzedawane, jak to wpływa na rynek. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć. Nawet tych, którzy właśnie myślą, że wiedzą, bo ci, co nie wiedzą, to zdecydowanie obejrzyjcie, warto rozumieć, co się dzieje na rynku i wiedzieć, jakie są mechanizmy. Nie? Bo to, co nawet powiedziałeś o tym ETF-ie, że tam BlackRocka, że tam jest zero. To jest, jeśli jest zero, to wcale nie znaczy, że nie ma ruchu. No tak? dokładnie. To taki hint podaje, żeby ktoś od razu sobie miał zajawkę, że może się czegoś fajnego dowiedzieć. No jeszcze a propos wyborów w Stanach Zjednoczonych, no to tam w ogóle mamy takiego pana jak Kennedy Jr., który powiedział, że chciałby, jeśli wygrałby wybory, chciałby przenieść cały budżet, cały system finansowy Stanów Zjednoczonych na blockchain, żeby każda jedna rzecz w budżecie była odwzorowana na blockchainie, że wtedy nikt nie będzie tam złotych toalet. Będzie to bardzo odważny ruch. Ja muszę powiedzieć, że oprócz kryptowalutowych oglądam również, bo tym się interesuję, jak wygląda sytuacja przedwyborcza w Stanach Zjednoczonych. Dosyć takie szczegółowe raporty są publikowane, no i wygląda na to, że w wielu miejscach ten głos oddany na Kennedy'ego będzie, można powiedzieć, decydował o tym, który z kandydatów zyska większą ilość głosów, bo wygląda na to, że Kennedy odbiera głosy różnym kandydatom w zależności od stanu. Tak. W niektórych stanach odbiera Trumpowi, a w innych stanach odbiera Bidenowi i to jest bardzo ciekawe. Tam nawet jest na niektórych takich raportach było pokazywane, że wiele stanów, które do tej pory były uważane za takie nie bastiony, ale uznawano, ten jest demokratyczny, raczej demokratyczny, ten jest raczej republikański, a tutaj pyk, nagle się okazuje, że on już jest taki swing state, czyli on się może odwrócić, nie? Już to może nie być tak jak wszyscy myśleli. No, nie byłbym, nie chcę powiedzieć optymistą, bo w sumie nie o to chodzi, tylko niektóre analizy pokazują zdecydowaną, ale taką naprawdę zdecydowaną wygraną Trumpa. Nie wiem, czy tak będzie, natomiast faktycznie dawno nie było takich przewag. Do tej pory zwykle ta walka była naprawdę tam o pojedyncze głosy. Przypomnijmy, że Biden na przykład albo w Arizonie, albo w Georgii, już teraz nie pamiętam, ale o 0,2% wygrał. Nie, tam to jest dosłownie tam kilkaset głosów. Tak, nie? Tak. I można powiedzieć, że było naprawdę na włosku, więc tutaj wygląda na to, że ta ilość pozyskanych głosów elektorskich będzie zdecydowanie większa i nawet jak jeden stan się wyłamie z tych takich niepewnych, to nie wpłynie na końcowy wynik. No bardzo takie ciekawe wybory przed nami. I jeszcze trochę nawiążę do tych wyborów, bo Roosevelt bodajże był wybrany na prezydenta. Roosevelt zabrał ludziom złoto? Dobrze pamiętam? On wydał ten taki dekret, w którym zabroniono posiadania złota przez ludzi prywatnie i zostało skonfiskowane to złoto. Ale jak patrzyłem, jak on wygrał mocno, on wygrał po prostu praktycznie tam w 2 stanach czy 3 stanach nie wygrał, wszędzie indziej wygrał. Ktoś może powiedzieć, że miał mandat na to, żeby w taki sposób działać, natomiast było takiej sytuacji dawno nie było. Teraz aż tak bardzo dużej przewagi Trump nie ma, ale zdecydowanie wygląda na większą przewagę niż poprzednio miał Biden na przykład. Ja mam wrażenie, że z Trumpem to jest tak, że im więcej złego wokół niego, tym większe poparcie w jakiś taki sposób, bo tam cały czas próbują go jakoś uziemić, dodają mu nowe jakieś sprawy sądowe, nowe wyroki na niego i im więcej złego, tym więcej do niego dobrego. No, ja muszę powiedzieć, byłem zdziwiony, parę tygodni temu wygłosiłem tutaj swoją hipotezę mówiącą o tym, że demokraci tuż przed, czy w jakimś
czasie przed wyborami, ale blisko już startu wyborów zmienią kandydata. Że coś się stanie takiego, że zostanie zmieniony kandydat. Na przykład, nie wiem, Biden zachoruje i nie będzie mógł być wystawiony i w związku z czym zostanie wystawiony nowy kandydat i tym kandydatem miała być Michelle Obama. Byłem bardzo zdziwiony, gdy ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami ze Stanów, którzy jakby potwierdzili tą narrację, że to nie jest tylko moja obserwacja, ani jakiś tam w głębokich czeluściach internetu, ale że to jest faktycznie coś, o czym wiele osób pomyślało. Nie wskazują bezpośrednio może na Michelle Obamę, ale wskazują, że tego typu sytuacja może się zdarzyć, co może popsuć bardzo szyki republikanom i spowodować, że jednak nastąpi jakaś ciekawa zmiana. No, w ogóle ciekawe by było, jakby na Kennedy'ego przenieśli. Tak. To byłaby. No bo jeszcze wracając do Kennedy'ego, no to on chce tutaj dywersyfikować zabezpieczenie dolara bitcoinem. No tutaj zaczynamy wchodzić w takie bardzo fundamentalne dyskusje. Ostatnio widziałem ciekawy taki wykres czy grafikę, infografikę, która pokazywała, jak zmieniały się waluty światowe na przestrzeni czasu. I generalnie można powiedzieć, że średnio tak około 100 lat. Co 100 lat zmienia się waluta światowa. Poprzednio strzelam, że był funt sterling. Funt sterling był poprzednio, tak, oczywiście. No i teraz zawsze do tej pory dochodziło, rządy zaczynały psuć, czy władca zaczynał psuć swoją walutę. To nie jest tak, że jak był standard złota, to nie mogli tego psuć. Oczywiście, że psuli, przecież to były znane procedery, że zmniejszano na przykład średnicę monety, albo robiono ją coraz cieńszą, żeby coraz mniej kruszca tam było, albo później już wpadli na lepsze pomysły, zaczęto trochę pogarszać jakościowo. Nie? I w ten sposób psuto walutę. Teraz mamy nowe techniki, możemy po prostu nacisnąć Enter i wydrukować sporo nowych pieniędzy. No i czemu nie? Możliwe, że historia w pewnym sensie się powtórzy i właśnie jesteśmy świadkami wymiany waluty światowej z dolara na coś innego. Czy to będzie Bitcoin? Nie wiem. W mojej ocenie bardzo by się nadawał, ale zbyt dużo sił chyba byłoby poszkodowanych. Nie wiem, czy jesteśmy silni na tyle, żeby... No zobaczymy, no bo tutaj wiele zapowiada, że te Chiny jednak będą wychodzić na prowadzenie w gospodarce światowej, chociaż ja jestem sceptyczny co do Chin, ale no tutaj może yuan. No ja cały czas uważam, że Chiny to jest kolos na glinianych nogach. Na zewnątrz prezentuje się cudownie, wspaniale i po prostu rewelacyjnie. Natomiast wewnątrz zaczyna być już bardzo mocna czkawka. Tam ostatnio rząd chiński zaczął po cichu interweniować na rynku nieruchomości, bo zapaść była tak olbrzymia. Po cichu to chyba nie, bo tam czytałem dobry artykuł na ten temat. No w tym sensie po cichu, że nie robi tego z pompą, nie ma jakiegoś oficjalnego programu, tylko to jest tak robione po prostu, ale faktycznie interweniuje na rynku nieruchomości, więc tam się naprawdę dzieje. Jak jeszcze połączymy to właśnie z po prostu niespotykanym w historii świata spadkiem ludności Chińczyków, ilości Chińczyków, tutaj to społeczeństwo wymiera. Tak. Ono wymiera, kiedyś o tym rozmawialiśmy, chyba nie pamiętam Kamil czy z tobą, czy ze Sławkiem, ale rozmawialiśmy na temat, że po prostu antropolodzy, czyli osoby, które zajmują się badaniem dawnych kultur i tego, co się działo w zamierzchłych czasach, mówią, nigdy w historii świata nie było społeczeństwa, które starzałoby się tak szybko. To jest coś, co powoduje, że może się okazać, że ten prymat Chińczyków zostanie bardzo szybko, można powiedzieć, siłami natury zlikwidowany. Padną. Czy tak będzie, to zobaczymy. A Indie na przykład, które rozwijają się pod nosem Chińczyków. Chyba przegoniły Chińczyków względem ilości. Zdecydowanie, tak. Już przegoniły. Inna trochę kultura, inny trochę styl. Nie pochwalam, nie neguję, nie mówię, że źle. Natomiast faktycznie Indie prą do przodu po prostu bardzo, bardzo mocno. Może sobie hodujemy nowego
nowego hegemona. Tak. No tutaj taka ciekawostka, bo a propos wyborów Chin, ostatnio słyszałem fajny podcast. Nie wiem, czy wiesz, strzel, ile jest komisji wyborczych w Chinach? W Indiach. W Indiach? W Indiach. No myślę, Jak są że wybory? kilkaset tysięcy. Ponad milion komisji wyborczych. No dużo. I wybory trwają ponad miesiąc. O mamo. Także tam dopiero mają niezły kocioł, nie? Ale ileż miejsc na jakieś nadużycia, nie? Tak, no właśnie tak powiedziałem, u nas to 2 dni, a tam ponad miesiąc, to myślę, że tam dużo się może zmienić. No dobra, zobaczmy co tutaj w komentarzach, bo trochę tego jest, a jeszcze nie zwróciliśmy na to uwagi. Widzę, że tutaj ekipa Kresnali się tutaj pojawiła, także bardzo miło nam was widzieć. No zaraz tutaj usłyszycie parę ciekawych informacji na was temat. Co tutaj do Właśnie, nas? Jest tego tyle, że... Dużo. Natomiast to może tak w tle powiemy trochę o samej Kandze. Nowe blockchainy, zapowiadane przez nas nowe blockchainy pojawią się, nic nie mówimy, No właśnie, ale już teraz mogę zaprosić wszystkich na najbliższy kwadrans, który będzie za tydzień. Specjalne wydanie kwadransu, 200. wydanie, czyli mamy kolejną okrągłą rocznicę. Bądźcie z nami, zarezerwujcie sobie czas, bo naprawdę będzie dużo ciekawych newsów. Myślę, że to jest ekstra moment na to, żeby powiedzieć o tym, co będzie nowego na Kandze. No dzisiaj majówka już w pełni, bo ja słyszałem ostatnio, że Polska to już się zatrzymała w piątek. Wszyscy już coś w tym jest. polecieli, pojechali na te... Coś załatwić teraz to jest jakaś masakra. No, film nie pracuje. Mamy naprawdę czas na dobre, on nie dopisywała, ciepło, przyjemnie. Grilla można odpalić, chociaż ostatnio słyszałem w radiu wywiad, jakiś tam była rozmowa z młodzieżą na temat majówki, to mi powiedzieli, nie, grill to jest takie, mi się kojarzy z takimi starymi ludźmi. Więc nie wiem, może nie grilla, coś innego, no ale tak, to jest... Mam nadzieję, że wszyscy wypoczną, nabiorą sił i w przyszły wtorek w specjalnym miejscu, specjalne wydanie kwadransu z Kangą. Naprawdę będzie dużo ciekawych i ekscytujących informacji. Zapraszamy już teraz. No tutaj Tomek fajny komentarz dodał a propos tego, co mówisz. Może zostanie złamany paradygmat sell in May and go away. No tak, ja muszę powiedzieć, że ostatnio kilka razy przymierzałem się do takiej analizy Bitcoina nie pod kątem miesięcy, czyli kalendarza takiego normalnego, ale pod kątem bloków. Sławek tutaj wiem, że cały czas tam rozwija swoje analityczne działania i no daty już mamy. Datę już mamy. Dla tych, co nie byli na Cryptosphere, muszę powiedzieć, że wykład Sławka na temat przekleństwa Satoshiego, czyli cykliczności Bitcoina, wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Szczególnie podobał mi się ten moment, w którym Sławek ujawnił 2 bardzo ważne daty, czyli kiedy będzie ATH Bitcoina i kiedy będzie ATL, czyli górka i kiedy będzie następny dołek. Bardzo ciekawe daty, telefony poleciały w górę, wszyscy robili zdjęcia. Jeżeli was nie było, to może będziemy mieli z tego nagranie. Powinno być jakieś, tak. Myślę, że tam będą udostępnione materiały, bo nagrywali to. Zapraszamy. Nie mówimy, jaka będzie cena, nie mówimy, ile będzie kosztował Bitcoin, ale mówimy o tym, jaka to data. No, słuchajcie, jeżeli wyliczenia Sławka okażą się poprawne i słuszne, to będziemy mieli naprawdę do czynienia z czymś bardzo, bardzo wielkim. Oczywiście podkreślamy, to jest tylko pewnego rodzaju zabawa. Próba znalezienia cykliczności nie jest taką podstawą do tego, żeby inwestować, natomiast faktycznie ciekawa jest zbieżność dat, ciekawe są cyfry i tym, jak się zagłębi w nie, to co one pokazują. Bardzo, bardzo ciekawe było. Tak. No tutaj mamy już, powiem Ci, Łukaszu, jakieś 2 tygodnie od halvingu. Tak. 2 tygodnie czy więcej? No, 2 tygodnie. 2 tygodnie. 2 tygodnie. No. Kurz opadł. No i powiedz, jak widzisz teraz sytuację na froncie bitcoinowo-kopalniowo-handlowym? No to takie
na wschodzie bez zmian. Taki był. Nic się nie dzieje. Nie? To znaczy mamy bardzo mocno było to napompowane. Ja uważam, że halving ma fundamentalne znaczenie. Fundamentalne znaczenie dla Bitcoina i ono jest rozmyte przez to, że no, sprzedawaj rumors, czyli plotki, Tak. kupuj fakty, tak? I to się rozmyło trochę, tak, jeśli chodzi o cenę, natomiast faktycznie klasycznie po halvingu delikatna korekta, zanim nastąpi wzrost i to by się tu pokrywało z tym, co mówią ci wszyscy o tym, że w maju czekają nas duże wzrosty i bardzo ciekawe sytuacje na rynku. Jeżeli ktoś był z Was na jakiejś imprezie halvingowej, wiem, że kilka było organizowanych w Polsce, dajcie znać. Tak. My akurat wtedy wracaliśmy z Dubaju samolotem i obsługa nie była zachwycona tym, że chcemy zrobić halving party. Nie skończyło się na szczęście źle, ale nie udało nam się zrobić jakiejś wielkiej imprezy w samolocie. Może następnym razem. No to a propos tego halvingu i tego, co się wydarzyło po halvingu, no to mamy sytuację, że epicki Satoshi, wydobyty z 4. bloka po halvingu Bitcoina, osiągnął strzel jaką cenę na aukcji przeprowadzonej przez Coinex. 1 Satoshi. Nie, coś mi się obiło o uszy, że tam to kosztowało jakieś naprawdę grube pieniądze. 2,1 miliona dolarów, Właśnie. 33,3 Bitcoina ktoś zapłacił za prawo do 1 Satoshi, które jest w tym momencie warte no jakieś 64 tysięczne dolara. No. Tak. Także no to ciekawa informacja. No i też druga fajna informacja związana z tym, no już po sytuacji pohalvingowej, że mieliśmy górnika, który solo wydobył blok i dostał nagrodę. Tak. No to się zdarza. 1,20 jest 125 Bitcoina. No właśnie te mity o tym, że solo się nie da kopać, są bardzo często łamane, bo jednak ludzie kopią. Oczywiście ilość osób, które kopie samodzielnie jest bardzo, bardzo duża, no i tu będzie się zdarzało. Natomiast no, statystyka jest taka, że musi się zdarzać. Raz na jakiś czas musi się zdarzyć, że ktoś wykopie. Tutaj Krypto Januszowi nie będę pokazywał tego komentarza, ale w żadnym wypadku nie miałem takiego zamiaru, tak tylko żebyś wiedział, że nie, ale idźmy dalej. Jeszcze chcę nawiązać do ciekawego wywiadu, bo MicroStrategy jest pod kreską. 58 milionów chyba, czy coś takiego. Okay. Mają jakieś straty. To nie kupować. Znowu bardzo, bardzo ciekawy wykład na Cryptosphere właśnie Rafaela Badziaka na temat tego, jak działa MicroStrategy, jak oni pozyskują pieniądze, jak działa i co się dzieje z ewentualnymi naśladowcami. Gdy jedna z firm zupełnie niezwiązana ze światem krypto, wręcz przeciwnie, firma wydobywcza, która wydobywa złoto, bodajże, opublikowała tweeta, że zamierzają zainwestować tam jakieś grube pieniądze w Bitcoina i powtórzyć strategię MicroStrategy, wzrost ich akcji w ciągu jednego dnia 18 razy. Normalnie bańka.com, nie? To jest dokładnie to samo. Teraz idzie oczywiście stażysta i tak dalej, ale było bardzo, bardzo ciekawie. Ale Michael Saylor w jednym z wywiadów, który ostatnio oglądałem, nie wiem, czy on był jakiś bardzo świeży, możliwe, że to jakieś starsze jego wystąpienie było, w sensie sprzed paru tygodni, ale powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, co zrobić, żeby pomnożyć swój majątek razy 10. I on mówi, mam przepis. Mam bardzo, bardzo prosty przepis i muszę powiedzieć, że faktycznie brzmi on bardzo prosto. On powiedział, trzeba znaleźć to, czym teraz jest Google, Apple, Amazon czy Facebook. Tak, był jakiś czas temu. Tylko znajdź. Dokładnie. On mówi trzy warunki. Jeżeli chcesz pomnożyć swój kapitał, to musisz kupić coś, czego świat potrzebuje, co rozwiązuje jakiś problem świata, coś,
czego nikt nie będzie w stanie zatrzymać. I trzecia, rzecz, której aktualnie nikt albo prawie nikt nie rozumie. I to jest to, co było z Amazonem czy z Googlem, gdzie mówiono, hej, no Google nawet nie zarabia pieniędzy. O czym tu mówicie, że to jest bez sensu. Nie? To było coś, co nikt nie rozumiał, nie było wiadomo, jak oni zarobią te pieniądze, nie mógł tego nikt zatrzymać, bo to była rewolucja, której nikt nie był w stanie zatrzymać, no i to naprawdę rozwiązywało problemy, które ludzie mieli. To samo z Applem. Przypominam, jak Apple wchodził na rynek ze swoim iPhone'em, to sytuacja na rynku była taka, że głównie analitycy mówili, komórka kosztuje $50. Nikt nie da za komórkę $400. Tak. Nikt nie da, bo komórki kosztują, telefon kosztuje $50. Apple nie sprzeda swojego telefonu za $400-500. Teraz sprzedaje za 1500. Dokładnie. To samo było z Amazonem. No, na początku mówili, po co komu księgarnia w internecie. Dokładnie. Kto będzie kupował książki w internecie. No to widzimy, jak w tej sytuacji wygląda teraz. Także szukajcie rozwiązania, rzeczy, która rozwiązuje problem, który świat ma, czyli ludzie potrzebują tego, coś, czego się nie da zatrzymać i o czym nikt albo prawie nikt nie wie. I ja myślę, że Bitcoin i kryptowaluty cały czas są w tym miejscu i tutaj apel do was wszystkich, czy może jakieś takie ogłoszenie do tych, którzy oglądacie, wy jesteście w gronie tych osób, które właśnie wiedzą. To jest naprawdę wielka szansa, wielki przywilej. My wiemy, rozumiemy, świat tego jeszcze nie rozumie. Jeszcze nie rozumie. Ja myślałem, że my już przeszliśmy ten punkt, ale nie. Jeszcze do pełnej takiej adopcji to myślę, że jeszcze parę lat zostało. Daleka droga. I to jest ten moment, w którym cały czas potencjał jest bardzo duży. Warto uwzględnić tego Bitcoina w swoich planach inwestycyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. To nie jest porada inwestycyjna. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać w którymś z no-comment na temat tego, kiedy wyjść, bo uważam, że to jest też ciekawy temat. Miałem wykład na Cryptosphere na ten temat i faktycznie ilość osób, która podeszła do mnie i na ten temat rozmawiała, była wyjątkowo duża, także widzę, że temat dosyć chwytliwy i ciekawy do dyskusji. Może sobie o tym porozmawiamy w którymś z no-comment, a wy napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat inwestycji w Bitcoina. Dajcie nam znać, czy to faktycznie postrzegacie jak my, że to jest dopiero początek, czy raczej myślicie, że to już koniec Bitcoina, gasimy światło. Umarł po raz 500. Tak, albo nawet 5000, nie? Tak, no tutaj jeżeli już o tym mówimy właśnie, o adopcji i rozumieniu tej technologii, no to myślę, że właśnie my żyjemy trochę w takiej bańce jak kryptowalutowcy, że myślimy, że już tutaj dużo ludzi o tym rozmawia, ale tak porozmawiać z przeciętnym zjadaczem chleba, że tak powiem, o tym, czym jest blockchain, co to są kryptowaluty, to on wie, coś tam słyszał, ale totalnie pojęcia technologiczne nie ma. I tu się pojawia Kanga University. Tak, zachęcamy do tego, żeby tutaj zerknąć. Widziałem przed chwilą bardzo ciekawy komentarz, to jest ten. Paweł pisał, że przerobił Uniwersytet Kangi, wczoraj skończył 3. poziom dla zaawansowanych. Dziękuję wam, że daliście mi podstawową wiedzę ze krypto. Jesteście wielcy, dziękujemy. Paweł, łechcesz nasze ego oczywiście, ale żeby było jasne, to nie nasze ego, tylko całego, jeśli już to całego wielkiego zespołu, bo jedna Kanga University to nie jest jedna czy dwie osoby, tam dużo osób jest w to zaangażowanych. Dziękujemy za te miłe słowa. Myślę, że jak skończyłeś 3. poziom, to już to nie jest podstawowa wiedza krypto, tylko to już jest coś znacznie większego. Myślę, że zazdraszczam. W gronie naprawdę elitarnym, tym bardziej, że ta wiedza wcale nie jest taka prosta, ale to jest, ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który mnie pytał znowu o Bitcoina, o co chodzi i chciał tak zrozumieć, o co w nim chodzi. I ja w pewnym momencie zorientowałem się, że w ogóle wchodzimy w bezsensowne tematy, bo to jest tak jakby ktoś, kto chce używać karty kredytowej, chciał zrozumieć proces technologiczny tworzenia karty kredytowej, jak plastiki są, jak jest nanoszony nadruk, jak to jest tłoczone, a potem jak jest odczytywane z tego procesora, a w ogóle jak ten procesor wygląda na tej karcie, a jak działa zbliżenie.
Czy ktokolwiek z nas wie, jak działa karta zbliżeniowa? No nikt nie wie. Nikt nie wie. Ja nawet do tej pory spotykam ludzi, którzy nie rozumieją na przykład różnicy pomiędzy bezpieczeństwem Google Play a Apple Pay. Oni nie rozumieją, że to jest istotne, że na przykład transakcja w Google Play jest zatwierdzana przez serwery Google'a, czyli nasze, nazwijmy to klucze prywatne, wiecie o co chodzi, ale taki odpowiednik znajduje się na serwerach Google'a, a w przypadku Apple Pay'a klucze prywatne znajdują się w telefonie. Nie opuszczają telefonu. Kolosalna różnica. Ale czy tak naprawdę istotna z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika? No nie do końca. Może dla takich frików jak my to ma znaczenie, ale dla przeciętnego Kowalskiego mniej. Przecież 99,99% ludzi nawet nie wie o tym, co powiedziałeś. Tak, no dokładnie. Więc pytanie, czy musimy tłumaczyć ludziom, co to są właśnie, jak powstają bitcoiny, adresy, żeby krzywą eliptyczną zrozumieli to kodowanie? No to jest niepotrzebne. To jest totalnie niepotrzebne. Można powiedzieć, po prostu wchodzisz na giełdę, kupujesz, możesz założyć sobie portfel, tu masz numer konta, przelewasz, koniec. Tak. Nic więcej nie trzeba tłumaczyć. Może w ten sposób. Myślę, że powinni ludzie się dokształcić ewentualnie o bezpieczeństwie używania kryptowalut. Bo tutaj jest, myślę, problem z tym, jak dbać o higienę po prostu portfela, o higienę przesyłu środków, zabezpieczenie w ogóle swoich środków. Tak? No myślę, że tutaj jest przestrzeń do tego, że każdy powinien tego się nauczyć. Jeśli chodzi o technikalia same, ale o higienę używania kryptowalut, to powinniśmy duży nacisk na to położyć. I to wcale nie jest trudne, bo ludzie rozumieją, że jak mam siatkę pełną gotówki, to nie zostawiam jej w parku i nie idę sobie do kawiarni po to, żeby kupić sobie kawę, bo jak wrócę, to pewnie tej siatki już nie będzie. Więc myślę, że ludzie muszą zrozumieć, że wirtualność wcale nie oznacza, że jakby to bezpieczeństwo jest inne. No, tak samo musimy troszczyć się, ale teraz Kamil, słuchaj, myślę, że to jest dobry moment, może jeszcze nie, albo mówimy, słuchajcie, bo mamy wielkie wyzwanie. Tak. Jak to było? Jeśli ktoś się szykuje... Już mówię, bo tutaj ja zrobiłem sobie notatkę z tego, jak to brzmi. Gdzie ja to mam? Już mówię. O matko, najgorzej jak się... Jak szukasz, to powiem, się tutaj... Tomek napisał, wydaje mi się, że nie masz, w sensie, że ja nie mam wyboru, aby mówić, że Bitcoin będzie rósł, bo to przyciąga nowych użytkowników do giełdy, a przecież wam zależy na dużych wolumenach, na spadkach ludzie nie przychodzą. Częściowo możesz mieć rację, natomiast prawda jest taka, że dla giełdy, takiej jak nasza... Dwie strony to działa, bo dla nas jest ważne, bardziej jest to, żeby cena była zmienna, bo jak jest zmienna cena, to wtedy mamy duże wolumeny, a nie gdy rośnie, ale jak rośnie i jak spada, to są, więc jakby to tak trochę z kuchni zdradzę, nie jakiejś takiej strasznie ukrytej, ale faktycznie tak jest. Natomiast my od samego początku w Kanze mówimy, że my działamy ideowo. Jedną z rzeczy, w którą wierzymy, to jest to, że faktycznie kryptowaluty są tym czymś, co może zmienić świat. I jedna sprawa to jest oczywiście giełda, oczywiście te wszystkie rzeczy, które robimy, to są bardzo, bardzo dla nas ważne rzeczy, ale przyświeca nam główny cel, jakim jest to, żeby te kryptowaluty faktycznie zmieniły świat. Powiedziałbym, że to tak trochę jak, będę się teraz tutaj porównywał do najlepszych i proszę nie weźcie mi tego za złe, ale Elon Musk nie chce robić SpaceXa. On nie chce robić Tesli. On tego nie chce robić. On to robi w jednym konkretnym celu. To jest jego kolejne kroki do tego, żeby ludzie polecieli na Marsa. Możemy dyskutować, czy to ma sens, czy nie ma sensu. To jakby nie o tym chcę teraz mówić, tylko o tym, że on ma pewien dalekosiężny cel, i to, co realizuje teraz, to są jedynie kroki czy etapy, które są potrzebne do osiągnięcia tego głównego celu, jakim jest polecenie na Marsa. No, niedawno Elon powiedział, że za 5 lat, słuchajcie, dajcie znać, 2050 chyba, że będzie milionowe miasto, tak? Na Marsie. No, możemy dyskutować tutaj, ja nie byłbym tego taki pewny, ale wizja bardzo interesująca i ona właśnie pokazuje, że jeżeli chcemy
coś osiągnąć, to raczej patrzymy dalekosiężnie, musimy mieć wizję. Tak, no, każda podróż największa zaczyna się od małego kroku. Tak, a jak Tak. już jesteśmy przy podróży, A to... jak jesteśmy przy podróży, to przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak, drużynę trzeba zebrać. Tak. Tutaj mam nadzieję, że ci, co wiedzą, o czym mówimy, to wiedzą i słyszą nas teraz i w związku z tym my taką drużynę chcemy zebrać. Chcemy dać możliwość zebrania drużyny. Mamy dobre miejsce, no a może tak już odsłaniając karty. Kamil, o co chodzi? No, otwieramy rynek, dajemy możliwość złożenia zleceń zakupu dla Krasnali. Czyli otwieramy depozyty dla Krasnal Coina. Brawo. Mamy Krasnal Coina, on dzisiaj, te depozyty dzisiaj będą dostępne, dzisiaj pojawi się też rynek, ale nie tak prosto. Mamy pewne zadanie. Tak, czyli trzeba będzie, żeby nasz order book był zapełniony na poziom $10,000 USDT, oczywiście, 10 000 USDT, osób, które są chętne na zakup, wtedy otworzymy drugą stronę rynku. Tak, czyli wyzwanie, taki mały challenge dla tych wszystkich, którzy od miesięcy wiercą nam dziurę w brzuchu i mówią Krasnal Coin, to jest ważna rzecz. Pokażcie, mówimy sprawdzamy. Jeżeli uda Wam się zbudować zlecenia zakupu, czyli bidy na rynku Krasnal Coin do USDT o łącznej wartości $10,000, to uruchamiamy pełen rynek, czyli zostaną otwarte zlecenia sprzedaży. Jestem ciekaw, ile Wam to zajmie. Tutaj Karp PTN mówi, zrobimy to. No nie wątpię, bo liczymy na to. Dajemy Wam tutaj możliwość tego, żeby zadziałać. Ważne, żeby było te 10,000, bo to pokaże, że ten rynek faktycznie ma sens, że za tą całą, nie wiem jak powiedzieć, akcją, to nie stoją 2 czy 3 osoby, ale faktycznie jest społeczność, pokażcie się. Gang Krasnali. Tak, wejdźcie do King Size'a i pokażcie jak wielcy jesteście. To jest chyba naprawdę dobre. Tomek pisze, nie mam konta. No i super, to bardzo szybko możesz założyć. U nas naprawdę bardzo mało trzeba, żeby założyć konto. Jeżeli handlujesz krypto, wystarczy e-mail. Tak, podtrzymaj mi piwo, ktoś pisze. Tak, gang Krasnali. Czekamy, bardzo się cieszymy. No problemu, widzę, że tutaj rakiety lecą w kosmos, w końcu Krasnal Coin na Kanga, no wszystko w waszych rękach, słuchajcie. Dokładnie. My tutaj słów na wiatr nie puszczamy, na pewno za tydzień na specjalnym wydaniu Kwadransu z Kangą podsumujemy tą akcję, powiemy co się działo, no ale a propos 200 odcinka, jeszcze możemy powiedzieć coś na temat naszego nieustającego konkursu. Tak. Bo wprowadzić chcemy pewne drobne modyfikacje, które mam nadzieję zwiększą nam jeszcze zabawę i spowodują, że to będzie atrakcyjniejsze. Po pierwsze, Bitcoin od czasów, gdy działa nasz konkurs, mocno urósł. Tam byliśmy nawet 9-10 tysięcy dolarów w pewnych momentach, jak nasz konkurs działał, teraz jest 60 parę, no to przypomnę, nasz konkurs jest skierowany do tych, którzy umieją przewidzieć, wyliczyć, wyznaczyć poprzez szczegółowe machanie mazakami po ekranie, wyznaczyć cenę, jaka będzie Bitcoina za tydzień. I my mówimy, podziel się, stań w szranki z najlepszymi, bo u nas są sami najlepsi, i proszę wyznacz cenę Bitcoina, jaka będzie za tydzień o 9 rano, czyli we wtorek o 9 rano na rynku Bitcoin do USDT. No i ponieważ musi być jakiś próg, no to mieliśmy $25. Tak. Tylko te oferty braliśmy pod uwagę, czyli była wygrana tylko wtedy, jeżeli najlepsza oferta nie była gorsza niż, czy pomyłka nie była większa niż $25. Kiedyś to było tam powiedzmy 0,3%, 0,4%, teraz to już jest znacznie mniej, więc pomyśleliśmy, chyba trzeba ten margines zwiększyć, bo może być trudno. No ale nie chcemy po prostu zwiększyć marginesu. Dajemy dodatkowe zadanie. Tak, no dodatkowe zadanie polega na tym, że
prosimy o to, żeby ktoś, kto chce mieć zwiększony ten próg błędu, dodał drugi komentarz. Czyli pierwszy komentarz to będzie jakikolwiek komentarz taktyczna, kropka, taktyczny, pozdrowienia, cokolwiek, a drugi komentarz to jest ten komentarz w formie takiej, który się pojawił teraz na ekranie, czyli hashtag kwadranskango, numer kwadransa w następnym oczywiście to będzie 200, hashtag i cena bitcoina w 5-cyfrowym formacie, oczywiście można też 6-cyfrowym, ale jeszcze zakładamy, że jeszcze może troszkę musimy... Chociaż to już niedługo. Chociaż to już niedługo. Tak, no i druga rzecz, o której chcemy powiedzieć teraz, a ten próg będzie zwiększony do $100. Z 25 na $100. Tak, czyli znacząco zwiększamy ten margines błędów. Zależy nam na tym, żeby tutaj ta zabawa była jak najbardziej emocjonująca. Jeżeli chcecie mieć większy margines błędu, czyli wasza odpowiedź będzie uwzględniana do $100, to wtedy po prostu dajcie drugi komentarz. Tak. I jeszcze mamy drugi bonus dla tych, którzy są szczególnie aktywni, bo zależy nam przecież na tej aktywności, zależy nam na tym, żeby walczyć z algorytmami i poszerzać zasięgi. Jeżeli ktoś, kto wygra konkurs i zakręciłem się. Jeżeli startujecie w konkursie, to możecie zwiększyć swoją wygraną, jeżeli wygracie. O dodatkowe 20 KNG. O dodatkowe 20 KNG. I jeżeli oprócz tego, że daliście komentarz, to też do środy, bo komentarz dajemy dzisiaj i jutro, jeżeli w tym samym czasie udostępniliście nasz filmik innym osobom, po prostu kliknęliście udostępnij i przekazaliście komuś, będzie nam potrzebny oczywiście dowód na to w postaci screenshota, nie zapomnijcie. I link do screenshota, tak. Dajcie nam po prostu znać, jeżeli wygracie, że coś takiego zrobiliście, to wasza nagroda będzie powiększona o dodatkowe 20 KNG. Także drugi komentarz, margines z 25 do $100 i screenshot, jeżeli ktoś będzie chciał mieć dodatkową nagrodę. Zapraszamy. Tylko pamiętajmy, że ta pierwsza, że zawsze wygrywa ten, który jest najbliżej. Tak. Niezależnie od tego, czy dał komentarz, czy nie dał komentarz drugiego, zawsze wygrywa ten, który jest najbliżej. Jeżeli nikt nie wygra, który ma $25, to wygrywa ten, który już może mieć tam większy zapas do $100. Tak. No i dzisiaj znowu nikt nie wygrał. No właśnie, to jest jeden z powodów, dla którego zastanawialiśmy się nad tym, jak zrobić, żeby było jednak wygrane, ale z drugiej strony, co się odlecze, to nie uciecze. Za tydzień mamy kumulację, więc będzie naprawdę fajna nagroda podczas 200 odcinka. Próbujcie dalej. Daliśmy wam teraz narzędzie do tego, żeby zwiększyć sobie ten margines, żeby jeszcze dodatkowo zwiększyć nagrodę. Zapraszamy, stawajcie w szranki. Nie wstydźcie się, udowodnijcie światu, że jesteście najlepsi. Tak, no i 7 maja, przypominam, naprawdę 9:30 będzie dużo ciekawych gości, to mogę też zdradzić. I będą ciekawe też jeszcze dodatkowe nagrody. Pewnie zrobimy jakiś taki fajny konkurs z okazji 200 odcinka, tak? Także nie tylko miejsce, nie tylko ciekawa treść, ale goście i może jakieś bonusy. Zapraszamy serdecznie. Tak. I jeszcze Skangi. No co Skangi? No wciąż trwa zbiórka na naszej Kanga Foundation na Liwie, także zapraszamy wszystkich. Ostatni dzień dzisiaj na rozliczenie podatków, przypominamy. Dzisiaj jest ten dzień, w którym wolno jeszcze rozliczyć podatki tak normalnie i zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tego, żeby odpisać swoje 1,5% podatku na Kanga Foundation i wesprzeć tych, których często nie widać, bo to są ci, którzy są za mali, nie są tak medialni, nie są tacy wspaniali i nie sprzedadzą się w jakichś dużych stacjach czy w dużych rozgłośniach. My chcemy pokazać, że oni też są ważni i nie należy ich pomijać, a z drugiej strony pokazać, że kryptosfera to jest też hojna sfera. Tam są ludzie, którzy nie tylko zarabiają duże pieniądze, ale chętnie się podzielą. Tak trochę na przekór tym wszystkim, którzy twierdzą, że to tylko państwo, bo ludzie są chciwi i tylko państwo potrafi pomóc. Po tym, co się ostatnio działo, czy jest ujawniane, co się działo w spółkach Skarbu Państwa, to ja zaczynam naprawdę wątpić, czy ktokolwiek tutaj inteligentny kiedykolwiek był w rządzie. No, Łukasz już tutaj udostępnił, widzę, także dziękujemy Ci, Łukasz, super, bardzo fajnie. No i jeszcze mamy fajną rzecz w Kanga Shopie, tu już pokazuję, udostępniam ekran.
Nie wiem, czy widać. Widać? Widać. Widać. Mamy taką fajną bluzę przedstawiającą walczącego dolara z bitcoinem. Znaczy bitcoina z dolarem. Nie wiem, w którą stronę. W każdym razie Bitcoin się broni. Bitcoin się broni, także zapraszamy na stronę shopa naszego, także można fajne rzeczy znaleźć, będą cały czas nowe rzeczy dochodzić, niedługo będą jakieś nowe kolekcje limitowane, naprawdę bardzo fajne rzeczy będą się pojawiać. Możecie kupić portfele sprzętowe Trezora, także bilety na konferencję NBX-a. Właśnie NBX, będziemy na NBX-ie za już niedługo, 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, tak. Także zbliżają się, mówiliśmy, że Kanga Roadshow już się nam kończy, ale ono się wcale nie kończy, tylko cały czas trwa. Bardzo intensywny czas, chętnie się z Wami spotkamy. W ogóle to było bardzo przyjemne spotkać Was wszystkich na Cryptosphere. Dziękuję, że przyszliście. Teraz NBX, ci, dla których to było za daleko albo termin nie odpowiadał, kolejna szansa, zapraszamy. Tak, i później jeszcze Doncaster. Jeszcze coś się pojawi na pewno. No i potem już Azja będzie na pewno, także jest. Do Dortmundu. I do Pragi. Praga, Dortmund. Będziemy informować na bieżąco, co się dzieje. Oczywiście. Tak. No to jeszcze może takie jedno pytanie mam do Ciebie na koniec. Powiedz mi, co myślisz z tym shortem naszego naczelnego spekulanta? Co tu będzie? Czy tam jest szansa jeszcze, że coś tutaj się zdarzy, czy tak finalnie? Z jednej strony pełen całej sympatii dla Rafała, to chciałbym, żeby mu się udało. Z drugiej strony wierzę, że jednak Bitcoin będzie rósł. No i zobaczymy, czy chciwość go nie zje, no bo wiem, że w tej chwili jest na plusie, tak? Tak. Więc no może... Znaczy, na shorcie short jest na plusie. Tak, short jest na plusie, więc może warto już rozważyć wyjście, ale ja nie jestem doradcą, ja się na tym nie znam, nie umiem tradeować, zachęcam do samodzielnego działania. W mojej ocenie w długiej perspektywie Bitcoin jednak będzie rósł. Ja Bitcoina nie sprzedaję. Ja też nie. Jak Michael Saylor, jak Tim Draper, jak wielu innych. Tak. Czy coś, Łukasz, jeszcze mamy dzisiaj do dodania? No może okrzyki na koniec. Końcówka 4. kwadransa, więc to dobry moment, żeby wznieść okrzyki. Kamil, jaki jest twój okrzyk? Ja to tak standardowo. UOKiK, używaj odważnie Kangi i kryptowalut. Brawo. A ja jak zwykle Bitcoin ciągle królem BCK i pamiętajmy, że Bitcoin to nie jest coś, z czego wychodzimy, a to jest coś, co po prostu mamy. Tak jest. No i co, zapraszamy w sobotę na No Comment. Jak zwykle tak, o 19:00. O 19:00 i we wtorek, wszyscy zapamiętajcie, 7 maja 9:30. Specjalne wydanie telewizji śniadaniowej Kwadrans z Kangą. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.